Dzień dobry, nazywam się Paweł Janicki, jestem kuratorem polskiej prezentacji w ramach Biennale w Gwangju w Korei Południowej. Wystawa, którą z zespołem dla Państwa przygotowujemy, nosi tytuł Przyjemności katastematyczne. To jest termin zapożyczony z antycznej greckiej filozofii. Oznacza taką zgodę zamiarów i czynów z tym, co chcemy osiągnąć. Innymi słowy, agendę, nie bezsilność, ale jakąś zdolność interakcji, wpływania na rzeczywistość. Termin jest grecki, ale takie analogiczne terminy powstawały właściwie w filozofiach różnych na całym świecie, także nie musimy się bardzo tej greckości tutaj trzymać. No i gdyby się okazało, że w ogóle jakiekolwiek odniesienia filozoficzne wolicie Państwo zignorować, to pozostaje jeszcze hasło przyjemność. Wystawa gromadzi pracę osób pracujących w różnych technikach, pochodzących z różnych środowisk, operujących różnymi mediami, choć medialność to jest ważny termin w przypadku tej wystawy, ponieważ generalnie są to twórczynie i twórcy pracujący w obrębie sztuki mediów. Prace, które będzie można na wystawie zobaczyć, niekoniecznie odpowiadają na hasło katastematyczność, bo tu nie chodzi o pisanie jakiegoś wypracowania, tylko o to, że akurat te osoby, które w wystawie biorą udział, ten stan katastematyczności osiągnęły. Alicja Klich i jej praca Sztuka już nie jest dla mnie, jest bodaj najtrudniejszą dla kuratora do opisania realizacją na wystawie, ponieważ Alicja programowo kontestuje takie nadmiernie snobistyczne, rozbuchane, przydługie, powtarzające się kuratorskie enuncjacje, spogląda na świat sztuki z dystansem, ale też trzeba powiedzieć, że z jednak jakąś sympatią mimo wszystko, a praca Sztuka już nie jest dla mnie, mimo że też powstawała w takich trudnych momentach dla artystki, była jakimś świadectwem zwątpienia, tchnęła i w karierę Alicji, i myślę, że w ducha wystawy coś nowego. Będzie to i zestaw obiektów, i takie bardzo szczególne działania z sitodrukiem, wciągające publiczność, więc jeśli się znajdziecie gdzieś w okolicach Gwangju podczas Biennale, weźcie ze sobą coś, na czym można wydrukować komunikat. Sztuka już nie jest dla mnie, lub może jakiś jego ekwiwalent w innym języku. To może być koszulka, może być torba, może być cokolwiek, na co macie ochotę. Przemek Jasielski i jego praca Pamiętaj mnie to jest bardzo szczególna maszyna nonsensu, bo Przemek zajmuje się czymś, co sam określa jako technologię nonsensu. To jest bardzo szczególny nonsens, bo taki, który też wnosi jakieś znaczenia w to, gdzie się znajdzie. Akurat w przypadku tej pracy Przemek bada nasz stosunek do postępu, takie aspiracje, właśnie trochę związane z jakimś progresem cywilizacyjnym, trochę ekonomicznym. Bierze też na warsztat wątki związane, można powiedzieć, z jakimiś próbami zbliżenia Polski i Korei. To jest akurat ciekawą cechą tej pracy, ponieważ bierze na warsztat fabrykę FSO, która, jak wiemy, została sprzedana pewnemu koreańskiemu koncernowi. Grupa IP i praca Discharge to jest nieco inna sytuacja. Jest to praca imersyjna, ale pewnie jeśli spotykamy się z tym terminem imersja w sztuce, to dotyczy bardzo konkretnych technologii mediów, na przykład VR-u, i w przypadku IP okazuje się, że jeśli mamy takie skojarzenia, to one są najzupełniej błędne, ponieważ grupa IP wytwarza własne środowisko, własne medium, zupełnie nie przypominające niczego innego, co się gdzieś tam przy okazji tego hasła imersja lub też imersja się przy okazji innych prac może pojawiać. To jest takie środowisko, które nam pozwala odzyskać zasoby energii, zasoby agendy, do niczego nas nie zmusza,
jednocześnie bardzo ciekawie pracuje z dźwiękiem, z naszym otoczeniem, no i krótko mówiąc też z nami. Praca Czy AI śni o gender Madiny Mohamedowej. Oczywiście tytuł nawiązuje do słynnej książki Philippa Dicka, zekranizowanej, również słynnej, chyba może nawet bardziej znanej jako film Blade Runner. To jest praca, która z jednej strony bada to, co uzyskujemy albo tracimy poprzez inwazję technologii AI w sztukę, a z drugiej strony zajmuje się nami, naszą tożsamością, w tym właśnie genderową. Bada, jak ta tożsamość może być płynna, jak może być postrzegana, a co jest jeszcze, wydaje mi się, bardzo interesujące w przypadku tej pracy, to jest to, że o tym wszystkim Madina opowiada w sposób, który jest bardzo intuicyjnie zrozumiały dla każdego. Praca jest interaktywna i należy do takiej grupy prac, które właściwie nie wymagają żadnej instrukcji, pomimo że interaktywne są. Nie jest to, jak wiadomo, takie oczywiste i często prace interaktywne wzbudzają w nas jakiś niepokój, bo nie wiemy, jak się wobec nich zachować. Częścią wystawy jest także specjalna prezentacja Centrum Sztuki WRO, instytucji, chciałbym powiedzieć, że takiej, której przedstawiać nie trzeba, ale być może też czasami, jeśli nie znamy akurat WRO z jakiegoś powodu jeszcze, to nie powinniśmy się tym niepokoić, tylko powiedzieć sobie, ok, nie znamy, to poznamy. Jest to taki byt, który dla rozwoju dokumentowania, eksperymentów z polską sztuką współczesną i światową jest zupełnie bytem wyjątkowym, naprawdę wartym tego, żeby się bliżej przyjrzeć. I w przypadku WRO będziemy mieli taką dualną prezentację. Zobaczymy jedną instalację ze zbiorów WRO oraz zestaw specjalnie przygotowanych dokumentacji wideo z wydarzeń, performance'ów, koncertów, rzeczy, które warto zobaczyć, a jednocześnie takie, które się rzeczywiście nadają do tego, żeby w formie dokumentacji je oglądać. Natomiast jeśli chodzi o instalację, to będzie to praca 360.3 Maćka Markowskiego, artysty, który jest co najmniej tak samo trudno do zaklasyfikowania jak Alicja Klich, o której wspomniałem wcześniej. Też tak samo trudno Maćka zamknąć w jakimś jednym ładnym czy nieładnym pudełku. Niewątpliwie jednak jest to artysta, który ma dystans i do siebie, i do swojej twórczości. Praca jest w zasadzie pracą dźwiękową, a może antydźwiękową, ponieważ co prawda zawiera głośniki, ale te głośniki, mimo że pracują, jest utwór muzyczny przez nie emitowany, to głośniki są umiejscowione w próżni, wobec czego wibracje akustyczne się nie przenoszą przez powietrze. Nie słyszymy, jaki to jest dźwięk, natomiast widzimy ruchy membrany. To jest znowuż taka trochę zabawa w to, co możemy, w to, co nie możemy, jak te nasze akcje albo zaniechania, albo jakieś blokady przenoszą się dalej, czyli wracamy tutaj do tej przyjemności katastematycznej. Może być tak, że możemy ją oczywiście potraktować w sposób przewrotny, tak robi to Maciek.